Wystawa Terytorium Netty Laufer i Toma Swobody to spotkanie dwójki artystów, których zainteresował ten sam temat, czyli problematyka zwierzęcych i ludzkich terytoriów, ich złożoności, przenikalności oraz tego, kto, po co i według jakich zasad granice między tymi terytoriami wytycza. Dla Toma Swobody taką soczewką, przez którą mógł obserwować ten problem i te zagadnienia, stał się ogród zoologiczny. Natomiast dla Netty Laufer jest to pogranicze, terytorium Palestyny i Izraela. Wydaje mi się, że na początek ciekawą sprawą jest wyjaśnienie tytułu i powiedzenie tego, skąd on właściwie się wziął. Na początku właściwie nie mieliśmy pojęcia, jaki będzie tytuł wystawy, szczególnie, że też pomysł na nią się budował przez pewien czas. To nie było tak, że od początku narzuciłam jakiś rytm pracy, jakiś pomysł na tę wystawę. Mieliśmy jakiś zarys, wiedzieliśmy, co nas interesuje, natomiast to nie było takie do końca klarowne. I w pewnym momencie pojawiło się właśnie to słowo terytorium, które nas zainteresowało po pierwsze ze względu na swoje takie mocne brzmienie, ze względu na to, że ono brzmi podobnie po polsku i po angielsku i prawdopodobnie przez to wywołuje podobne wrażenia. Poza tym zainteresował nas układ typograficzny w tym słowie, który wydał nam się taki mocny i trochę przypominający klatkę. Klatka jest taką wiodącą metaforą wystawy. Poza tym samo znaczenie tego słowa jest też, można powiedzieć, jej kwintesencją, dlatego że ono zbiera w sobie zarówno polityczne znaczenie terytorium, czyli obszary państw się pod tym słowem kryją, jak i też biologiczne granice bytowania zwierząt. Dlatego to słowo jest właśnie takim spoiwem i tym, co mocno odzwierciedla temat wystawy. Zdjęcia, które prezentuję na wystawie, są częścią dokumentacji, którą zrealizowałem w ogrodzie zoologicznym w Chorzowie i są głównie związane z przestrzenią mieszkalną małp. To, w jaki sposób, jakie parametry sobie założyłem, jeżeli chodzi o samo rejestrowanie danych kadrów, było ściśle związane z miejscem. Dlatego na fotografiach pojawiają się przebitki szyb, które są po przeciwległej stronie. Na fotografiach możemy zauważyć tą przestrzeń, ten świat, który jest na zewnątrz budynków. Ten świat, który pokazuje, on jest światem przedstawionym w sposób, tak jak powiedziałem, absurdalny, dziwny. To jest świat dużego niezrozumienia. Dlatego tutaj te wszelakie przebitki i powiedziałbym nawet błędy fotograficzne potrzebne mi są do zobrazowania tego absurdu, który jest zamknięty w architekturze. Co więcej, myślę, że ta architektura w sposób bardzo mocny wymusza taką dość dużą opresję na zwierzętach, które, jak można zauważyć na kilku fotografiach, one zsuwają się z kadru, z centralnego miejsca. Są gdzieś w miejscach pobocznych, w rogach. I to nie jest mój zabieg takiego czekania, aż zwierzę zejdzie z kadru, tylko to rzeczywiście jakaś tam, być może uchwycona nawet była taka, nie wiem, depresja zwierząt. Nie chodziło mi tutaj o sytuację dokumentalną, taką fotografię humanistyczną, która przedstawiałaby w sposób czysty dane miejsce i opisywałaby je w sposób fotograficzny, doskonały. Bardziej chodziło mi tutaj o sytuację, która się nałożyła, ten palimpsest takich różnych znaczeń, zamknięty w jednym obrazie. I ten obraz już jest samym takim
dość mocnym nośnikiem. On w sumie jest bardzo płaski, jest taką ułudą. Stwarzając Lightbox i mając w pamięci tą przestrzeń, którą rejestrowałem, ona jest nadpisana w Lightboxie po raz drugi, tą taką przestrzennością, tym absurdem właśnie użycia kolorów, różnego rodzaju obiektów, które gdzieś tam są. Jednakże koniec końców gdzieś tam scala się w jeden płaski rytm pewnych jakichś znaczeń, które koniec końców są klatką dla zwierząt. Od tego nie można tutaj uciec. To jest związane z zamknięciem, z prezentacją, z tym, że człowiek chce w jakiś sposób podglądać, obserwować i robi to. Powierzchnia szyby, która jest taką niemą barierą pomiędzy tym światem sztucznym, stworzonym przez człowieka, ze zwierzęciem w środku, a odbiorcą. Jedynym takim elementem, który mówi o tej barierze, są te przebitki i świetlne, które gdzieś tam pojawiają się na szybie. Szyba jest bardzo ważnym elementem, ponieważ ona tam jest i ona odgradza nas od tego, co jest po drugiej stronie. Dodatkowo pokazując, uwypuklając wszelkie elementy, które są takimi fotograficznymi nieczystościami, które zazwyczaj redukuje się, unika się ich. W którymś momencie pojawia się ludzkie odbicie i to ludzkie odbicie jest tym odbiciem takim, które się kładzie dla mnie na tych relacjach pomiędzy zwierzętami a ludźmi. W jaki sposób chcemy je, postrzegamy je, w jaki sposób chcemy je oswajać, czy narzucać pewien porządek, który jest nasz, który jest ludzki. To jesteśmy teraz w miejscu, które z mojego punktu widzenia też na tej wystawie jest istotne. Wszystkie są istotne, ale to jakoś szczególnie, gdzie mamy Twoją pracę, obiekt do chodzenia i mamy pracę Netty 365. I obie te prace moim zdaniem traktują o jakimś ruchu, o przemieszczaniu się. O tym, jak ten ruch może być zblokowany, bo mamy Twoją pracę, która trochę traktuje właśnie o tym zapętleniu, o tych, jak powiedziałeś wcześniej, o tym krążeniu po jakichś ścieżkach w ogrodach zoologicznych, a z kolei w pracy Netty 365 mowa jest o jednym osobniku hieny, która krąży między Palestyną a Izraelem. Niby krąży w taki sposób wolny i dowolny, no ale ten jej ruch też jest limitowany. שהצבוע מסתובב באופן חופשי מן הסתם לחלוטין בתוך השטחים של פלסטין וישראל, כלומר הוא נכנס ליריחו ויוצא מיריחו, הוא לא קשור ולא מוגבל להפרדות או לגדר ההפרדה או להפרדות הפוליטיות שאנחנו במדינת ישראל כן חשופים אליהם. כלומר, פלסטינים מיריחו, כלומר יש אשרות ספציפיות ובודדות של עבודה, אבל באופן כללי לא יכול להיכנס למדינת ישראל. אותו דבר, אני כאזרחית ישראלית לא יכולה להיכנס לאזור יריחו ללא אישורים מסוימים, כלומר
גם הם וגם אנחנו עם הרבה אישורים ומאמץ יכולים לעשות את הפעולה הזאת, אבל זה לא פעולה חופשית או שוטפת, ובגדול היא אסורה. כלומר, אלה שטחים של פלסטין, והשטחים האחרים הם שטחי ישראל. אותו צבוע בעצם מגיע ושובר את הגבולות האלה באותו יקום מקביל שבעצם הוא חי בו, וחושף את האבסורדיות שאנחנו חיים בה פה בישראל. ולאט לאט בנינו, ודרך שיחות ועבודה ומחשבה באמת נבנתה המפה כמו שהיא, בעצם מפה שממרכזת את האזורים בעיקר של שטחי A ביחס לשטחי B ו-C בישראל, כלומר שטחים פלסטינים מול שטחי ישראל, בלי שמות של אותם אזורים, ככה שהמפה הופכת להיות איזשהו מימד יותר אבסטרקטי באמת, שבו רואים בעיקר את התנועה המרכזית, זאת אומרת, החייל המרכזי פה הוא דווקא הצבוע, שבאמת לא מרגיש את הגבולות שאנחנו נמצאים בהם. אני כן חושבת שזה חשוב לציין שמן הסתם בוודאי שהוא מרגיש את ההבדלי תרבות, את ההתייחסות השונה שיש בין שתי המדינות לאדמה שהיא נמצאת בה. צד אחד יש להם יותר מרעה, יכול להיות שזה משהו שיותר יכול לעניין את הצבוע בגלל שהוא רוצה לצוד. כל מיני דברים שהם כן ברור שהם מובנים בתוך מפגש בין שתי תרבויות שונות. את זה כמובן שהצבוע כן יכול להרגיש. Obiekty, a są dwa na wystawie, są ściśle związane z samym miejscem, z ogrodem zoologicznym. I to są trochę takim, oprócz dokumentacji fotograficznej, którą pokazuję, są trochę taką kwintesencją tego miejsca, które z jednej strony może jawić się jako edukacyjne, zaspokajające nasze potrzeby wizualne czy bycia ze zwierzętami. Z drugiej strony chyba, z tej drugiej strony takiej, tym efektem, aspektem mocniejszym dla mnie jest sam absurd takiego miejsca. Te dwa obiekty, które pokazuję, jeden przed którym stoimy, to, nazwałem go ring i jest to obiekt do spacerowania, do chodzenia. Z jednej strony to jest taka estetyka blisko trzymająca się jakiegoś takiego bardzo minimalnego efektu. Z drugiej strony to jest, tak jak powiedziałem, podkreślenie absurdu tych miejsc, do których ludzie chodzą, gdzie są prowadzeni, gdzie są wytyczone ścieżki, żeby z jednego pawilonu przejść do drugiego. I tutaj to jest ściśle związane z tym obiektem, który się nazywa ring. Ten ring wymusza trochę te ścieżki, znaczy jest trochę takim pokazaniem tych ścieżek, które zwierzęta mają w swoich klatkach. One też mają pewien zasób tylko tych ścieżek. One nie mogą, nie wiem, do końca dnia pójść tylko w jedną stronę. Ta architektura bardzo mocno je ogranicza. No i tutaj ten projekt jakby jest o tego typu absurdzie. To jeżeli chodzi o pracę Netty, to zastanawiam się,
na ile one mocno są zakotwiczone w tej problematyce społeczno-politycznej związanej z Palestyną i z Izraelem i z konfliktem międzyterytorialnym między tymi państwami. Wiem, że Netę to bardzo w naturalny sposób interesuje i że te też zwierzęta, które się pojawiają w jej pracach, one często są takimi metaforami tego konfliktu, ale sądzę, że nie wiem, może z tym Netta się zgodzi, może nie, że te prace poza tym, że możemy je rozumieć w kontekście tym politycznym i społecznym tego obszaru, możemy je też czytać chyba szerzej, jako w ogóle komentarz dotyczący relacji człowieka i natury. כן, אני חושבת שאפשר לקרוא את העבודה הזו בצורה רחבה יותר, ולא רק דרך האספקט הפוליטי, הטריטוריאלי הספציפי ממנה היא יוצאת, שזה הסכסוך הישראלי-פלסטיני, שזה בעצם איפה שאני נמצאת, אבל העבודה הזו בהחלט יכולה להיקרא באופן רחב יותר. מה שבעצם אותי מעניין, או המחקר שלי מתעסק ביחסי הכוח בין האדם לטבע דרך מערכות כוח פוליטיות, כשבעיקר בעבודות 35 סנטימטר ו-25 FT או 25 FT, יש פה אפשרות גדולה לבחון את המפגש הוויזואלי עם הבעל חיים בדימוי. ולא אני אמרתי את זה, אבל זה משהו שאני מצטטת ובהחלט מאוד מאמינה והשפיע על העבודה שלי, זה ז'אק דרידה, כשהוא מדבר על הפער בין האדם לטבע כמערכת מוסר שהאדם המציא ובעצם לבעל החיים אין אותה. מצטטת, ashamed of what and before whom, ashamed of being as naked as an animal. אותו פער מוסרי בעצם שיש לאדם, אכן לבעל החיים, בעצם נגלה, חושף את הפער הזה, הדימוי, אותו דימוי של בעל חיים, בטח בתוך סיטואציה פוליטית סבוכה, אבל השאלה הגדולה בתוך זה כשאנחנו מסתכלים על דימוי של בעל חיים, כמו ב-25 FT, כשאנחנו רואים את התמונות של אותם בעלי חיים לצד גדר ההפרדה, בעצם שאלת המוסר במודע או לא במודע מהדהדת, ומעלה לנו את העובדה שאנחנו בני אדם, שאנחנו הוצאנו את עצמנו מאותו מעגל של הטבע, של אותו, כמו שאני קוראת לזה, יקום מקביל, ובעולם שלנו הגדרנו מהו טוב ורע. וכשאני מסתכלת על הדימויים האלה, של אותם בעלי חיים שהם מופרדים, או אותם בעלי חיים שמנסים לעבור בין הגדר, או אותם בעלי חיים שמשחקים לצד הגדר, או בכלל בשורה התחתונה בעלי החיים ליד הגדר, זה מעלה אצלי שאלה גדולה על המוסר ועל האם האדם באמת יודע מה זה טוב ורע. ואני חושבת שהשאלה הזאת עולה או מודגשת כשאנחנו בעצם נפגשים עם בעל חיים. Skóra słonia, bo tak się nazywa ten obiekt, podobnie jak ring, są takim moim podsumowaniem myślenia na temat przestrzeni, którą człowiek gdzieś tam projektuje dla zwierząt. Czyli z jednej strony podziwiamy to zwierzę, które jest w środku klatki, w tym przypadku wielkie, empatyczne zwierzęta, słonie. Z drugiej strony na tej granicy stoi olbrzymia krata, która jest taką bardzo fizyczną, konkretną barierą pomiędzy gatunkami obserwującymi siebie. I tutaj ta skóra, która jest jakby algorytmem potraktowana w całości, bo ona nie jest jednorodnym kawałkiem
fotograficznym skóry słonia jest podkreśleniem absurdu tego wszystkiego, w czym człowiek uczestniczy, tego takiego spektaklu oglądania. Ten obiekt też ma drugą swoją niezależną historię. Umarł słoń i nie można było go wyciągnąć z tej architektury, ponieważ architekt zaprojektował zbyt wąskie przejście, którym nie można było go wyciągnąć na zewnątrz. Stąd pojawił się pomysł sekcji słonia. Trzeba było go rozciąć i wynosić w kawałkach, co w bardzo mocny sposób wpłynęło na słonicę, która oglądała całe zajście sekcji swojego kolegi czy koleżanki, po czym po 2 tygodniach umarła, zdechła. Mówisz o wypadku, który się zdarzył w Londynie. W Londynie. W latach 80., gdzie niby doskonale zaprojektowany budynek, który miał oddawać też charakter słoni, okazał się nie do końca użyteczny, nie do końca spełnił swoją funkcję. Tak, dlatego tu jest taka dodatkowa myśl, która jest tak trochę przyczepiona do tych obiektów, czy w ogóle i w jaki sposób można zaprojektować przestrzeń, taką mieszkalną klatkę dla dzikich zwierząt. Samo zadanie tego pytania już niesie w sobie bardzo dużą dozę takiego absurdu i takiego sprzeciwu we mnie. Jednakże tego typu ogrody, miejsca są czymś normalnym. Tu myślę, że jesteśmy teraz w takim miejscu wystawy, gdzie mamy 2 prace, twoją i Netty obok siebie, tak jakby w ogóle coś było tutaj w tym nadzwyczajnego, w końcu to jest praca 2 artystów, więc tak jest, że te prace, przynajmniej tak mi się wydaje, jakoś ze sobą dialogują i rozmawiają. I mamy twoją pracę Skóra słonia, która według mnie dobrze koresponduje z materią bunkra, czyli z betonem, bo jakoś mam wrażenie, że przynajmniej mnie skóra słonia kojarzy się właśnie z betonem, zwłaszcza w kontekście tego, jak pojawiła się ta historia z tym właśnie betonowym pomieszczeniem dla słoni z londyńskiego zoo, gdzie ta struktura betonu miała imitować skórę słonia i też zabezpieczać ten budynek przed tym, żeby te słonie, ocierając się o ten beton, jej nie niszczyły. No i to zestawiliśmy z pracą Netty 35 cm, która traktuje o murze bezpieczeństwa między Palestyną a Izraelem i o tym, jak ten mur wpłynął na zwierzęce terytoria, ale też o tym, jak człowiek, wiedząc, że to terytorium zniszczył i naruszył, jak chciał tę sytuację naprawić. W związku z tym powstały w tym murze przejścia, które miały ułatwić zwierzętom przemieszczanie się na tym swoim terytorium i swobodne poruszanie się. I tutaj tym, co łączy te prace i to, co ja miałam na myśli, zestawiając je ze sobą, to jest właśnie beton, z którego też mur bezpieczeństwa izraelski jest zbudowany. " 35 סנטימטר הוא פרויקט שיצא מתוך, או המשיך, פרויקט המשך מתוך 25 FT, שמתוכו גם המשיך 365. כל הטרילוגיה הזו עוסקת בהשפעה של גדר ההפרדה על בעלי החיים והסביבה, בעצם מה ההשפעות האקולוגיות, או בכלל מה באמת ההשפעה של אותה גדר מסיבית שנועדה לעשות הפרדה פוליטית, מדינית, ביטחונית, מה המשמעות שלה בטבע.
אז אחרי שהתחלתי פה את הפרויקט, או סיימתי את הפרויקט 25FT, בעצם הבנתי שיש עולם מקביל בתוך הסיטואציה הזאת, והתחלתי לחקור אותו יותר ויותר לעומק. התחלתי לעשות סיורים באמת בגדה המערבית באופן פיזי, ואז מתוך אחד הסיורים גיליתי שיש מעברים, אלה נקראים מעברי למד, הם בצורת האות למד בעברית. זו צורה שבעצם לא מאפשרת לבני אדם לעבור בתוכה, ורק לבעלי חיים בעיקר קטנים לעבור בתוכם. בהמשך למחקר הצלחתי לייצר מגע ושיתוף פעולה מאוד מאוד מוצלח עם רשות שמורות טבע והגנים של יהודה ושומרון, של אזור איו"ש, שבעצם זה האזור של הגדה המערבית, ועם הסכמתם הצבנו בצורה משותפת במספר פעמים מגיבות לתנועה, סביב אותם מעברים בעצם. לאחר מכן הגענו ואספנו את האינפורמציה, ככה עשינו מספר פעמים, והתבוננו בדימויים שיצאו מתוך זה. ראינו איזה בעלי חיים מגיעים, ראינו את התגובות, את החיות שבאמת משתמשות במעברים. ואז גילינו עוד משהו מעניין מאוד. והם מבינים שהם יכולים לעבור. כמו שהם מבינים שהם יכולים לעבור, הם גם מבינים, בעלי החיים הטורפים, שבעצם בעלי החיים הקטנים יותר עוברים ומשתמשים בצורה יותר נגישה להם המעבר. זה אומר שבעצם זה ברור שזה לא קורה באופן מלא וכל פעם, אבל הרבה מאוד פעמים היה ניתן לראות בעלי חיים גדולים כמו צבועים, זאת אומרת בעלי חיים טורפים שהם לא בהכרח יכולים להשתמש במעבר הזה, אבל הם נמצאים באזור שלו, וזה בגלל שהם מבינים שהקטנים עוברים והם יכולים בעצם לאכול אותם. אז היחסים של הטורף והנטרף מן הסתם לא משתנים, מה שמשתנה זה המיקום. ומאוד מעניין להסתכל על גדר ההפרדה בתור מקום שבעצם אותו מעבר גם הופך להיות איזושהי, לא יודעת אם הייתי קוראת לזה ככה, אבל סוג של תחנת האכלה שהם בעצם יכולים להגיע ולאכול ממנה. השם 35 בוודאי בתוך הסיטואציה הפוליטית, אני לא מרגישה צורך להתמקד בזה, אבל כמובן שבתוך הסיטואציה הפוליטית זה מעלה שאלות גדולות, בעצם על היחסים בכלל של טורף ונטרף וכל המשמעות של מה שקורה לנו פה מבחינה פוליטית. שם העבודה 35 סנטימטר נוצרה בעצם מגודל המעברים. המעברים הם בגודל של 35 סנטימטר מרובע, גובה ואורך. 25FT זה 25 פיט, זה 8 מטר. זה גובה גדר ההפרדה של מדינת ישראל עם פלסטין. Myślę, że tym, co łączy te oba wasze terytoria, to jest ta przestrzeń bunkra, w której żeście się spotkali i czasami nawet to była trochę walka o to terytorium, kto będzie miał więcej tej przestrzeni. Na szczęście jakoś udało się dogadać, ale okazało się, że ta przestrzeń 5. piętra w Muzeum Współczesnym, której nikt nie lubi, w której pracuje się strasznie i wszyscy na nią narzekają, bo jest klaustrofobiczna, bo sufit jest nisko, bo jest dużo elementów, które przeszkadzają. No, okazało się, że to doskonale się w nasz projekt wpisało i nawet te pozostałości z przeszłości, z tej przestrzeni, kiedy
tutaj był jakiś pomysł na to, żeby to były woliery czy coś. I są tutaj nawet kraty, które wpisują się w nasz temat. Jest beton, o którym powiedziałam, który przestaje w kontekście tej wystawy być taki neutralny, że on też się staje takim elementem trochę architektury przemocy, bo mam wrażenie, że ogród zoologiczny jest taką architekturą. No i właśnie ten sam pomysł architektoniczny na ten budynek, gdzie jest to takie zapętlenie i ten link i ten ciągłe poruszanie się dookoła właśnie po tych wyznaczonych ścieżkach, jak znowu w ogrodzie zoologicznym. Ale z drugiej strony też myślę sobie, że to jest trochę o tym zapętleniu w takim naszym myśleniu o zwierzętach, że to nie jest wystawa o zwierzętach, to jest wystawa o nas.